Siemano ziomek, wracamy dzisiaj do kwestii ogródka. Jasne, jestem gotowy. Powiedz mi, na czym dokładnie chcesz się teraz skupić? Czy już masz jakieś konkretne pomysły, czy jeszcze coś dopracowujemy w rozplanowaniu roślin? Jest tak, mam już przekopany ogródek, wysypałem właśnie nawóz, obornik taki w granulkach i zaczęło padać, więc po deszczu chciałbym jeszcze glebogryzarką to przejechać, żeby przykryć ten wilgotny nawóz. I co, zrobiłem dla Ciebie zdjęcie ogródka z góry i zaznaczyłem Ci na nim czerwonymi kreskami obszar, który ma wymiary 14 metrów na 4 metry i ten obszar chciałbym obsadzić. Super, to brzmi jak dobry plan. Jak przejedziesz glebogryzarką po deszczu, to na pewno nawóz się ładnie wmiesza. Z tego obszaru 14×4 faktycznie można zrobić fajny podział. Zmierzmy teraz, ile roślin faktycznie wejdzie w tę przestrzeń i dopasujemy układ. Jeśli masz zdjęcie, to chętnie rzucę okiem i podpowiem, jak to podzielić. No dobra, jestem z powrotem. Mogę Ci też, wysłałem Ci to zdjęcie. Co na nim widzisz? Powiedz mi najpierw. Jasne. Widzę to zdjęcie dobrze. Mam zaznaczony ten obszar czerwonymi kreskami. Widzę też dom w tle i całą przestrzeń ogrodową. Powiedz mi, co dokładnie chciałbyś, żebym sprawdził albo pomógł zaplanować, a wtedy przejdziemy przez szczegóły. To dam Ci jeszcze najpierw kontekst. Słońce zachodzi gdzieś tak jakby za tymi drzewami, za tym budynkiem. Zwróć uwagę, że obok mojego ogródka jest drzewo, to jest orzech, a ja chcę jeszcze dołożyć tunel na tą przestrzeń, którą mam zaznaczoną. I będę się zastanawiał też, czy ten tunel dać pod tym drzewem, w samym prawym rogu, czy może kawałek się odsunąć od niego. Dlatego też warto będzie wziąć może pod uwagę to, czy słońce, które w południe jest naprzeciwko tego drzewa, po lewej stronie najwyżej, jeśli tunel dam kawałek od drzewa, a obok drzewa coś wysadzę między tunelem a drzewem, czy nie będę zasłaniał tych roślin, które wysadzę poza tunelem w tym miejscu. To ma sens. W takim razie przeanalizujmy to tak, że weźmiemy pod uwagę, które rośliny potrzebują najwięcej słońca, a które mogą rosnąć w półcieniu. Jeśli papryka i pomidory potrzebują pełnego światła, to faktycznie może być ryzyko, że drzewo zasłoni je, jeśli tunel będzie za blisko. Więc myślę, że bezpieczniej przesunąć tunel nieco w prawo, wtedy między drzewem a tunelem zostawisz miejsce na rośliny, które lubią półcień, na przykład sałatę czy pietruszkę. I tu jest moment, kiedy podobnie jak na początku tej serii ogrodniczej, przechodzę na Gemini z ChatGPT. Nie wrzucam już dalszej rozmowy z Chatem GPT, po prostu jego odpowiedzi były mniej konkretne i by was zanudziły. Dobra, wysłałem Ci to zdjęcie, wiem, że odpowiedziałeś tekstem. Powtórz to, co wypisałeś. Spoko, powtórzę. Po pierwsze musisz zaplanować ścieżki, bo przy szerokości 4 metrów nie dasz rady wszędzie dosięgnąć bez deptania ziemi. Najlepiej jedną główną przez środek albo kilka mniejszych. Po drugie, uważaj z glebogryzarką po deszczu. Jeśli będzie bardzo mokro, zrobią się kluchy. Po trzecie, zorientuj się, jak pada słońce i wyższe rośliny posadź tam, gdzie nie zasłonią niższych. To tyle z tych uwag na start. A jak masz już plan, co tam chcesz sadzić, daj znać. Zwróć uwagę, że po prawej stronie jest drzewo, jest to orzech. I od tego miejsca, gdzie jest ten orzech, od tego miejsca ta przestrzeń wydzielona na ogródek do ponad połowy w lewą stronę jest praktycznie cały dzień nasłoneczniona. Boję się tylko, że tunel, który chcę wrzucić na tą przestrzeń, i tunel ma 10 metrów kwadratowych, 4 metry na 2 metry, może się uszkodzić od gałęzi, które by mogły spaść, lub orzechów z tego drzewa. Więc w razie czego rozważmy odsunięcie tunelu ze 2 metry w lewo od krawędzi prawej ogródka, ale trzeba będzie wziąć pod uwagę, że zostaje nam wtedy między drzewem a tunelem przestrzeń, którą będzie trzeba obsadzić takimi roślinami, które nie potrzebują bardzo dużo światła, ponieważ w południe światło, które będzie padać na tunel, będzie powodować, że tunel da cień na tą przestrzeń między drzewem a tunelem. Rozumiem. To bardzo ważny kontekst z tym drzewem i cieniem.
Odsunięcia tunelu o te 2 metry w lewo to dobra decyzja, żeby go chronić i zapewnić mu jak najwięcej słońca. W tym pasie cienia, który powstanie między drzewem a tunelem, możesz posadzić rośliny, które lubią cień albo półcień. Tak jak rozmawialiśmy, na przykład szpinak, różne sałaty, roszponkę, rzodkiewka pod koniec sezonu, a z ziół miętę, pietruszkę czy kolendrę. To pozwoli wykorzystać każdą przestrzeń w ogródku. Co myślisz o takim podziale? Dobrze się składa, bo akurat kolendrę mam. To może ci wymienię, co mam z warzyw i pomożesz mi podjąć decyzję, jak to rozłożyć w tym ogródku, uwzględniając przestrzeń na ścieżki. Tylko ścieżki będę chciał nie robić wzdłuż, równolegle do tych 14 metrów, tylko ścieżki będę chciał robić te takie 4-metrowe. Parę ścieżek pomiędzy określonymi roślinami. Ekstra. Z warzywami będzie super planowało. Wymień śmiało to, co masz i pomyślimy, jak je poukładać, uwzględniając te poprzeczne 4-metrowe ścieżki. Czekam. Mam 34 truskawki, w razie czego może coś jeszcze dokupię, ale to nie więcej na pewno niż 6. 20 papryk i 9 pomidorów. I to wszystko są sadzonki. Papryki i pomidory chciałbym mieć w tunelu, jeśli się zmieszczą. Jeśli się nie zmieszczą, no to to, co zostanie, pójdzie na zewnątrz. Do wysiewu, nie sadzonki, mam kolendrę siewną, 2 typy sałaty, jedna lodowa, a druga masłowa, 2 typy marchwi, 2 typy pietruszki. W razie czego mogę dokupić jeszcze rzodkiewkę, ale no na razie nie ma ciśnienia z rzodkiewką. Ekstra, dzięki za listę. Masz tam pokaźny zestaw. Zacznijmy od tunelu. Te 10 metrów kwadratowych, 4 na 2,5, to w sam raz na te 9 pomidorów i około 12 papryk, żeby miały trochę luzu. Pozostałe 8 papryk pójdzie na zewnątrz. Teraz tak, truskawki potrzebują miejsca na stałe, więc zróbmy im kącik na przykład z boku. Marchew i pietruszkę siejemy w rzędach, a w tym pasie cienia, przy orzechu, o którym mówiliśmy, posiejemy kolendrę i obie sałaty. Co ty na to? Chcesz, żebym pomógł wyznaczyć konkretne ścieżki na planie? Tak, a jesteś w stanie te ścieżki pokazać na moim zdjęciu? Nie, rysować na zdjęciu nie mogę, ale mogę ci opisać, jak to widzę. Poczekaj, Takimi poprzecznymi... stop. A możesz wygenerować nowe zdjęcie, na którym mi to pokażesz? Przykro mi, ale nie mogę generować nowych zdjęć. Jak nie możesz generować zdjęć? Jak masz w sobie Nano Banana i jesteś w stanie generować zdjęcia? Czy są jednak jakieś ograniczenia podczas rozmowy i dopiero jak przejdę na tryb tekstowy i ci napiszę, żebyś mi wygenerował, to wtedy będziesz w stanie? Racja, są ograniczenia. W tym trybie, w którym teraz rozmawiamy, Gemini Live, nie mogę generować zdjęć. Możesz spróbować w zwykłym czacie, w aplikacji, ale też nie ma gwarancji, że dokładnie pokaże to, o co prosisz. Ale wracając do planu. Chcesz spróbować opisowo, czy na razie to zostawiamy? Dobra, zrób mi to opisowo, a później spróbuję tekstowo ci wpisać, czy mi wygenerujesz. Jasne, działamy opisowo. Wyobraź sobie, że masz ten orzech po prawej i odsuwasz tunel o te 2 metry w lewo. W tym zacienionym pasie możesz posadzić szpinak, sałatę, roszponkę. Tunel ma 4 metry długości, więc po lewej stronie możesz zrobić ścieżkę, a po drugiej stronie grządki z pomidorami i papryką. Reszta papryk i warzywa korzeniowe, jak marchew i pietruszkę, pójdą na tę bardziej nasłonecznioną część ogródka. Co ty na taki podział? Ale chciałbym dokładnie wiedzieć, jak ten podział będzie wyglądał. Ile rzędów przeznaczyć na kolendrę, na poszczególne warzywa siewne i ile potrzebuję rzędów w tunelu, ile na truskawki. Potrzebuję, żebyś mi wyznaczył powierzchnię w metrach kwadratowych na wszystko to, co ci podawałem i opisywałem. Dobrze, spróbujmy to ustalić. Masz 56 metrów kwadratowych. Tunel to 10 metrów, więc zostaje 46 metrów kwadratowych na resztę. W tunelu możesz zrobić 2 grządki po około metrze szerokości, a po środku ścieżkę. Na pomidorę i paprykę w tunelu przeznaczysz około 6 metrów kwadratowych. Na zewnątrz, pod truskawki, potrzebujemy około 8-9 metrów kwadratowych, żeby miały miejsce. Siewne warzywa, marchew, pietruszka, sałaty, kolendra potrzebują około 10-12 metrów kwadratowych, w zależności ile rzędów planujesz na każde. Zostanie ci jeszcze około 20 metrów kwadratowych, na przykład na tę resztę papryk. Cebulę możemy posadzić tak jak rozmawialiśmy, rzędami pomiędzy marchwią lub pietruszką, to pomoże w ochronie przed szkodnikami. Czy chciałbyś coś zmienić albo dopytać o termin siewu?
Ile potrzebuję na ścieżki? Jaką szerokość? Najlepiej przyjąć, że ścieżka powinna mieć około 30-40 cm szerokości. To wystarczy, żebyś mógł swobodnie przejść i kucnąć przy grzędkach, a jednocześnie nie zajmie za dużo miejsca. Co myślisz o takiej szerokości? No spoko, tylko że mówiliśmy, że tunel odsuniemy od krawędzi prawej o 2 metry, a krótszy bok ma 4 metry tego ogródka, więc to jest 8 metrów kwadratowych. A, tak, masz rację, mój błąd. Odsuwamy tunel o 2 metry, więc ten pas ma 2 na 4 metry, czyli 8 metrów kwadratowych. W takim razie na kolendrę i sałaty w cieniu masz 8 metrów kwadratowych, a resztę bez zmian. Pasuje teraz? Słuchaj, chyba będę musiał sobie to rozpisać i dać Ci informacje pisząc je. Tak będzie chyba najlepiej, bo nie przekminisz tego na trybie live. Wydaje mi się, że dobrze kombinujesz. W trybie tekstowym będziemy mogli doprecyzować każdy szczegół, a ty będziesz miał jasny plan przed oczami. Rozpisz to sobie i daj znać, jak będziesz gotowy z wersją do czytania. Będę czekał. Chyba najprościej będzie sobie usiąść spokojnie na kompie, opisać co chcę zrobić i zobaczymy, czy mi wygeneruje to, co mówił na live mniej więcej, czy narzuci to na to zdjęcie. Tak czy owak, no na pewno dam sobie radę sam to rozpisać i tak by było szybciej, no ale przy okazji chcę to sprawdzić. Także co? Dzięki piękne za oglądanie. Piona.